Lekcja 1. Zamawianie jedzenia. Zamawianie jedzenia w restauracji typu fast food może być dość interesującym doświadczeniem, zwłaszcza w przypadku rozmów telefonicznych. Absolutnie. Czasami jasność komunikacji robi różnicę w uzyskaniu dokładnie tego, czego chcesz. Tak, i zawsze czuję się trochę niespokojny, kiedy rozmawiam przez telefon, starając się upewnić, że nie przegapię żadnych szczegółów. Rozumiem. Ważne jest, aby mówić jasno i uważnie słuchać, aby uniknąć nieporozumień. Zdecydowanie. Poza tym lubię mieć gotowe zamówienie w głowie, aby móc je szybko przekazać. To mądre podejście. Pomaga zminimalizować wszelkie zamieszanie i przyspiesza proces. Doceniam również, gdy personel jest przyjazny i cierpliwy podczas rozmowy. Sprawia, że doświadczenie jest przyjemniejsze. Tak, pozytywne nastawienie może naprawdę poprawić obsługę klienta, nawet przez telefon. Ćwiczmy składanie zamówienia już teraz. Może to być zabawne i przydatne. Lekcja 2. Sprzątanie rodziny. Zaraz po tym, jak go wyczyścisz, zmusza mojego ojca, brata, siostry i mnie, żebyśmy pomogli jej w sprzątaniu. To brzmi jak wysiłek zespołowy. Wspaniale jest mieć rodzinę zaangażowaną w prace domowe. Tak, sprawia, że praca wydaje się lżejsza i przyjemniejsza, gdy wszyscy wchodzą razem. Absolutnie. Plus, jest to wspaniały sposób na łączenie się i dzielenie się historiami podczas pracy. Zgadzam się. Czasami zamieniamy sprzątanie w grę, aby było przyjemniejsze. To fantastyczny pomysł. Może przekształcić przyziemne zadanie w coś niezapomnianego. Dokładnie. I uczy nas znaczenia pracy zespołowej i odpowiedzialności. Zaplanujmy wkrótce rodzinny dzień sprzątania. Może to być zabawne spotkanie. Podoba mi się to. Oto, aby prace domowe były trochę bardziej ekscytujące. Lekcja 3. Przytulanie kotów. Mój kot wszedł do pokoju i usiadł na moich kolanach. Była dość zadowolona i miękko mruczała. To brzmi tak słodko. Koty sprawiają, że czujemy się kochani i spokojni. Absolutnie. To niesamowite, jak jej obecność może natychmiast rozjaśnić mój dzień. Tak, zwierzęta mają taki pocieszający efekt. Wiedzą, kiedy najbardziej ich potrzebujemy. Lubię te spokojne chwile, kiedy przytula się do mnie. To jest wyjątkowe. Zdecydowanie. To te małe rzeczy, które przynoszą tyle radości w naszym życiu. Myślę, że zwierzęta mają wyjątkową zdolność wyczuwania naszych emocji i reagowania uczuciem. To taka prawda. Zaplanujmy dzień na relaks z naszymi zwierzakami i cieszenie się ich towarzystwem. Jestem za tym. Oto, aby stworzyć bardziej przytulne chwile z naszymi futrzanymi przyjaciółmi. Lekcja 4. Wspomnienia. Pamiętali moją matkę i dobrze się bawili, rozmawiając z nią, wspominając dawne czasy. To brzmi cudownie. Dzielenie się wspomnieniami z bliskimi jest zawsze rozgrzewające. Tak, te rozmowy mogą przynieść takie miłe chwile i śmiech. Absolutnie. Ważne jest, aby pielęgnować te powiązania i historie z przeszłości. Myślę, że pomaga wzmocnić więzi rodzinne, gdy zastanawiamy się nad wspólnymi doświadczeniami. Całkowicie się zgadzam. Zwróćmy uwagę na to, aby mieć więcej takich spotkań rodzinnych. Świetny pomysł. Dzielenie się historiami i śmiechem to wspaniały sposób na utrzymanie historii naszej rodziny przy życiu. Tak, i tworzy poczucie przynależności i ciągłości dla wszystkich. Oto wiele innych niezapomnianych rozmów i cennych chwil. Lekcja 5. Kreatywne pomysły. To świetny pomysł.
Mógłbym dołączyć zdjęcia z odręcznymi notatkami dla osobistego charakteru. Absolutnie. Dodaje dodatkową warstwę przemyślenia, którą ludzie naprawdę doceniają. Tak, połączenie wizualizacji z osobistymi wiadomościami może sprawić, że będzie bardziej niezapomniany. Uwielbiam to. Pokazuje, ile wysiłku wkładasz w swój projekt. Dokładnie. Ponadto jest to świetny sposób na wyrażanie kreatywności i dzielenie się historiami. Myślę, że będzie dobrze rezonować z innymi i stworzy głębsze połączenie. Przeanalizujmy więcej sposobów, aby ten projekt był wyjątkowy i angażujący. Cieszę się, że widzę, jak możemy go jeszcze bardziej ulepszyć. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego, które odzwierciedla nasze pomysły. Lekcja 6. Zakupy spożywcze. Hej! Zrobiłeś listę zakupów? Niedługo jadę do sklepu. Tak, mam. Zapisałem wszystko, czego potrzebujemy na tydzień, abyśmy niczego nie zapomnieli. To świetnie. Zawsze pomaga być zorganizowanym podczas zakupów. Absolutnie. Oszczędza czas i zapewnia, że otrzymujemy wszystkie niezbędne rzeczy. Zawsze łatwiej mi trzymać się listy i unikać impulsowych zakupów w ten sposób. Dokładnie. Dodatkowo pomaga nam utrzymać się w granicach budżetu, co jest ważne. Upewnijmy się, że sprawdziliśmy wszelkie wyprzedaże lub rabaty, gdy tam jesteśmy. Dobry pomysł. Zawsze miło jest zaoszczędzić trochę pieniędzy na artykułach spożywczych. Nie mogę się doczekać naszej wycieczki na zakupy. Razem zawsze jest więcej zabawy. Lekcja 7. Brama odjazdu. Sprawdźmy bramkę odlotu naszego nowego lotu. Ok. Ważne jest, aby być tam na czas, zwłaszcza ze wszystkimi zmianami. Tak, nie chciałbym przegapić naszego lotu, ponieważ nie planowaliśmy z wyprzedzeniem. Absolutnie. Obserwowanie harmonogramu pomaga uniknąć stresu w ostatniej chwili. Zgadzam się. Upewnijmy się, że mamy również gotowe karty pokładowe. Zdecydowanie. Dokładnie sprawdzę wszystko, zanim udamy się do bramy. Zawsze lepiej być przygotowanym na wypadek jakichkolwiek opóźnień. Tak, a bycie poinformowanym o statusie lotu może pomóc nam poczuć się bardziej zrelaksowanym. Pospieszmy się i znajdźmy naszą bramę. Jestem podekscytowany naszą podróżą. Lekcja 8. Pyszne rekomendacje. Jedzenie tutaj jest pyszne i niedrogie. Jakieś inne zalecenia w Hanoi? Tak, musisz koniecznie odwiedzić starą dzielnicę. Jest wypełniona niesamowitym ulicznym jedzeniem. To brzmi fantastycznie. Uwielbiam spróbować lokalnych potraw, które odzwierciedlają kulturę. Absolutnie. Różnorodność smaków i faktur jest naprawdę niesamowita. Nie mogę się doczekać, aby oddać się trochę pho i banh mi, kiedy tam będziemy. Tak, i nie zapomnij spróbować kawy jajecznej. To wyjątkowa lokalna specjalność. Kawa jajeczna. To brzmi intrygująco. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałem. Jest pyszny i kremowy. Musisz spróbować podczas wizyty. Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć tych wszystkich kulinarnych przysmaków. Lekcja 9. Porady ogrodnicze. Pewnie. Zacznij od małych i wybierz rośliny dostosowane do twojego klimatu. To doskonała rada. Podczas sadzenia ważne jest, aby wziąć pod uwagę środowisko. Tak, wybór rodzimych roślin często może prowadzić do lepszego wzrostu i mniejszej konserwacji. Całkowicie się zgadzam. Jest to również świetny sposób na wspieranie lokalnych ekosystemów. Dokładnie. Ponadto rozpoczęcie od kilku roślin pozwala uczyć się i rozwijać z czasem.
Podoba mi się pomysł stopniowego budowania pięknego ogrodu. Zastanówmy się również, jakie kwiaty lub warzywa chcemy uwzględnić. Tak, posiadanie mieszanki kolorów i faktur sprawi, że będzie atrakcyjny wizualnie. Cieszę się, że mogę rozpocząć z Tobą tę ogrodniczą podróż. Lekcja 10. Planowanie podróży. Myślę, że powinniśmy zaplanować naszą podróż. Ważne jest, aby wszystko zorganizować z wyprzedzeniem. Powiedziałbym, że tydzień powinien wystarczyć, aby zobaczyć wszystko, czego chcemy, bez poczucia pośpiechu. To brzmi idealnie. Daje nam wystarczająco dużo czasu na odkrywanie i pełne cieszenie się naszym celem podróży. Dokładnie. Dodatkowo możemy uwzględnić trochę przestojów, aby zrelaksować się i naładować między zajęciami. Tak, ważne jest, aby zachować tę równowagę. W przeciwnym razie możemy skończyć się wyczerpani. Zgadzam się. Zróbmy listę wszystkich miejsc, które chcemy odwiedzić i doświadczeń, które chcemy mieć. Świetny pomysł. W ten sposób możemy nadać priorytet temu, co jest dla nas najważniejsze. Cieszę się, że mogę zacząć planować. Wspólne odkrywanie nowych miejsc będzie wielką radością. Ja też. Oto, aby stworzyć niezapomniane wspomnienia z naszej nadchodzącej przygody. Lekcja 11. Styl życia wędkarstwa. Rybołówstwo jest istotną częścią ich źródeł pożywienia od pokoleń. Tak, mieszkali w osiadłych wioskach i stali się ekspertami w rzeźbieniu drewna z lokalnych drzew. To fascynujące, jakich umiejętności rybołówstwa i obróbki drewna ukształtowały ich społeczności. Absolutnie. Umiejętności te pozwoliły im się rozwijać i tworzyć zrównoważony styl życia. Uwielbiam sposób, w jaki wykorzystywali swoje środowisko, wykorzystując w pełni dostępne im zasoby. Dokładnie. Ich związek z naturą był niezbędny dla ich przetrwania i kultury. Dowiedzmy się więcej o tym, jak te praktyki wpłynęły na współczesny styl życia. Bardzo bym chciała. Zrozumienie ich historii może dziś dać nam cenne lekcje. Tak, ważne jest, aby docenić tradycje, które ukształtowały nasz świat. Lekcja 12. Idealne zakwaterowanie. Ja też. Upewnijmy się, że znajdziemy idealne miejsce na pobyt na naszą podróż. Absolutnie. Komfortowe zakwaterowanie może znacznie poprawić całe wrażenia. Tak, wolałbym miejsce z dobrymi recenzjami i dogodnym dostępem do lokalnych atrakcji. To mądry wybór. Plus, posiadanie przytulnego pokoju do relaksu po dniu zwiedzania jest niezbędne. Dokładnie. Myślę, że wkrótce powinniśmy zacząć szukać opcji, aby uzyskać najlepsze oferty. Zgadzam się. Zawsze warto zarezerwować zakwaterowanie z wyprzedzeniem, szczególnie w szczycie sezonu. Weźmy również pod uwagę udogodnienia, takie jak śniadanie i aby nasz pobyt był przyjemniejszy. Świetny punkt. Posiadanie tych dodatków może naprawdę zwiększyć nasz komfort i wygodę. Jestem podekscytowany znalezieniem idealnego miejsca, które idealnie pasuje do naszych potrzeb. Lekcja 13. Bezpieczeństwo łazienki. Myślałem o tym, jak ważne jest posiadanie chwytaków w łazience. To taki prosty, ale skuteczny środek bezpieczeństwa. Absolutnie. Mogą naprawdę pomóc w zapobieganiu wypadkom, szczególnie dla tych, którzy mogą być niestabilni na nogach. Dokładnie. Myślę, że jest to coś, co każdy powinien wziąć pod uwagę niezależnie od wieku. Całkowicie się zgadzam. Zawsze lepiej być bezpiecznym, szczególnie w tak śliskim miejscu, jak łazienka. Czy kiedykolwiek myślałeś o zainstalowaniu chwytaków we własnym domu? Tak, mam.
Myślę, że to niewielka inwestycja na spokój ducha i bezpieczeństwo. Zdecydowanie. Ponadto to są teraz dostępne w różnych wzorach, dzięki czemu mogą wtapiać się w wystrój. To świetny punkt. Nie muszą wyglądać industrialnie. Mogą być też stylowe. Dokładnie. Chodzi o to, aby nasze przestrzenie były zarówno funkcjonalne, jak i piękne. Lekcja 14. Narożnik salonu. Myślałem o tym cichym kącie w salonie. Może być idealny do przytulnego kącika do czytania. To fantastyczny pomysł. To świetny sposób na wykorzystanie tej przestrzeni. A kto nie lubi dobrej książki? Dokładnie. Wygodne krzesło i dobre oświetlenie stworzyłyby tak relaksującą atmosferę. Mogę to już sobie wyobrazić. Może nawet mała półka na książki, aby przechowywać ulubione lektury w pobliżu. Tak. To sprawiłoby, że będzie jeszcze bardziej zachęcający i funkcjonalny. Dodanie kilku roślin może również naprawdę ożywić przestrzeń. Uwielbiam ten pomysł. Rośliny mogą sprawić, że każdy obszar będzie bardziej żywy i świeży. Dodatkowo zapewnia przyjemny dotyk natury w pomieszczeniach. To takie uspokajające. Zdecydowanie. Zacznijmy szukać idealnego krzesła i wystroju, aby ożywić tę wizję. Lekcja 15. Wyzwania XVIII wieku. Zastanawiając się nad historią, XVIII wiek był dla wielu osób szczególnie trudnym okresem. Absolutnie. Większość osób pracowała jako rolnicy na gruntach należących do kilku zamożnych właścicieli ziemskich. Zarabianie na życie w takich okolicznościach musiało być niesamowicie trudne. Tak, a różnica między bogatymi a biednymi była ostra, prowadząc do wielu problemów społecznych. Ciekawe, jak te wyzwania kształtowały społeczeństwo i wpłynęły na przyszłe pokolenia. Dokładnie. Walki te odegrały znaczącą rolę w rozwoju nowych idei dotyczących praw i wolności. I ważne jest, aby pamiętać, że historia informuje o naszej teraźniejszości, pomagając nam zrozumieć obecne nierówności. Tak, uznanie przeszłości jest niezbędne do stworzenia lepszej przyszłości dla wszystkich. Zgadzam się. Ważne jest, aby uczyć się na tych wyzwaniach i dążyć do bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Lekcja 16. Fascynujące szczegóły. Są takie fascynujące, prawda? Oni naprawdę są. To małe rzeczy, które często najbardziej przyciągają naszą uwagę. Dokładnie. Małe szczegóły mogą nam wiele powiedzieć o miejscu lub osobie. Tak, i mogą sprawić, że zwykłe doświadczenie będzie niezwykłe. Myślę, że docenianie tych niuansów wzbogaca nasze zrozumienie otaczającego nas świata. Absolutnie. Zwróćmy uwagę na to, aby wspólnie zauważyć i świętować te małe chwile. To brzmi jak wspaniały pomysł. W końcu życie polega na szczegółach. Tak, oto aby obejmować piękno w codziennych doświadczeniach. Jestem podekscytowany odkrywaniem świata z taką perspektywą. Lekcja 17. Święto i świętowanie. Podczas uczty zaprosili swoich indyjskich przyjaciół, co uczyniło tę okazję jeszcze bardziej wyjątkową. Tak, szef Messuint przyjechał z 90 Indianami, przynosząc tętniącą życiem wymianę kulturową. To fascynujące. To musiało być niesamowite spotkanie pełne historii i tradycji. Absolutnie. Dzielenie się jedzeniem i wspólne świętowanie wzmacnia więzi między społecznościami. Mogę sobie wyobrazić, jak uczta prezentowała różnorodne pyszne potrawy, z których każda ma swoje znaczenie. Tak,
I zawsze wspaniale jest poznawać różne kultury poprzez ich kuchnię. Przyjrzyjmy się więcej o ich tradycjach i o tym, jak świętują specjalne okazje. Podoba mi się to. Zrozumienie tych praktyk kulturowych może pogłębić nasze uznanie dla różnorodności. Oto świętowanie społeczności i radość dzielenia się doświadczeniami. Lekcja 18. Przygotowanie do podróży. Przed naszą wizytą powinniśmy upewnić się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Świetny pomysł. Zawsze dobrze jest przygotować się z wyprzedzeniem, aby uniknąć stresu w ostatniej chwili. Tak, stworzę listę kontrolną, abyśmy nie zapomnieli niczego ważnego dla podróży. To jest mądre. Naprawdę pomaga zachować porządek, zwłaszcza podczas podróży. Absolutnie. Zapakuję też kilka przekąsek na podróż, abyśmy byli energiczni. Tak, posiadanie przekąsek pod ręką może sprawić, że długie podróże będą znacznie przyjemniejsze. Potwierdźmy również nasze rezerwacje, aby upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu. Zdecydowanie. Zawsze lepiej jest dokładnie sprawdzić te szczegóły przed wyjazdem. Jestem podekscytowany naszą nadchodzącą przygodą i całą zabawą, jaką będziemy mieć. Lekcja 19. Język i komunikacja. Językiem posługują się miliony ludzi na całym świecie. Łączy nas wszystkich. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z subtelności związanych z nauką nowego języka. Dokładnie. Zrozumienie kontekstu kulturowego jest tak samo ważne jak słownictwo i gramatyka. Tak, i wzbogaca nasze interakcje z innymi w znaczący sposób. Myślę, że przyjęcie tych niuansów może prowadzić do głębszych kontaktów z ludźmi. Absolutnie. Zbadajmy sposoby, aby wspólnie rozwijać nasze umiejętności językowe. Świetny pomysł. Możemy ćwiczyć rozmowy i uczyć się na wzajemnych doświadczeniach. Tak, oto aby stać się bardziej biegłym i pewnym siebie w naszej komunikacji. Jestem podekscytowany tą podróżą języka i więzi. Lekcja 20. Parki widokowe. Ostatecznie w pobliżu znajduje się malowniczy park z dobrze utrzymanymi ścieżkami, które powinniśmy zbadać. To brzmi cudownie. Uwielbiam chodzić na łonie natury, zwłaszcza w miejscu, które jest tak pięknie utrzymane. Tak, świeże powietrze i żywa zieleń mogą naprawdę odświeżyć nasze umysły i ducha. Całkowicie się zgadzam. Plus, jest to świetna okazja, aby na chwilę odłączyć się od naszego intensywnego życia. Dokładnie. Spokojny spacer może zdziałać cuda dla naszego dobrego samopoczucia. Zróbmy plan odwiedzenia tego parku w następny weekend. Nie mogę się doczekać. To brzmi idealnie. Możemy spakować piknik i cieszyć się dniem w otoczeniu natury. Uwielbiam ten pomysł. Będzie to wspaniały sposób na wspólne spędzenie czasu, doceniając otaczające nas piękno. Tak, sprawdźmy wcześniej pogodę, aby mieć pewność, że mamy piękny dzień na wycieczkę. Lekcja 21. Znaczące połączenia. Podczas spotkania omówiono bardzo istotne tematy, czy później wymieniłeś się danymi kontaktowymi. Tak, upewniłem się, że połączyłem się z kilkoma osobami, które miały podobne zainteresowania i cele. To świetnie. Networking może otworzyć wiele możliwości współpracy w przyszłości. Absolutnie. Budowanie relacji jest kluczem do poszerzania naszych horyzontów zawodowych. Zgadzam się. Ważne jest, aby skontaktować się z nimi, aby utrzymać te połączenia. Tak, planuję wysłać szybką wiadomość e-mail, aby podziękować im za rozmowę i kontynuować dialog. To brzmi jak mądry ruch. To pokazuje Twój profesjonalizm i zainteresowanie współpracą.
Dokładnie. Cieszę się, że widzę, dokąd te nowe połączenia mogą nas zaprowadzić. Wspierajmy się nawzajem w nawiązywaniu kontaktów. To cenna umiejętność dla naszej kariery. Lekcja 22. Pokonywanie lęków. Zapominanie o moich słowach lub potknięcie się o moje słowa to zdecydowanie powszechny strach, ale staram się sobie z tym poradzić. Tak, wystąpienia publiczne mogą być zniechęcające dla wielu osób, ale istnieją sposoby radzenia sobie z tym niepokojem. Dokładnie. Odkryłem, że ćwiczenie przed lustrem pomaga budować moją pewność siebie. To świetna technika. Wizualizacja prezentacji może sprawić, że będzie ona bardziej znajoma. Tak, staram się też skupić na przesłaniu, zamiast martwić się o doskonałość. To doskonały sposób myślenia. Przesuwa skupienie się z powrotem na to, co ważne, łączenie się z publicznością. Absolutnie. Przećwiczmy razem kilka technik, aby pomóc sobie nawzajem poczuć się bardziej przygotowanym. Chciałbym to. Wspieranie się nawzajem może mieć duży wpływ na przezwyciężanie tych lęków. Oto, aby wspólnie pokonać nasze wyzwania związane z wystąpieniami publicznymi. Lekcja 23. Odpowiedzialne obywatelstwo. Zachowanie naszej wolności i naszego związku zależy od odpowiedzialnego obywatelstwa. Absolutnie. Angażowanie się w naszych społecznościach i bycie poinformowanym ma kluczowe znaczenie dla zdrowej demokracji. Tak, kiedy obywatele poważnie traktują swoje obowiązki, wzmacnia to nasze społeczeństwo jako całość. Całkowicie się zgadzam. Ważne jest, aby uczestniczyć w lokalnych wydarzeniach i dyskusjach. Dokładnie. Głosowanie to kolejny ważny aspekt bycia odpowiedzialnym obywatelem. Tak, każdy głos się liczy i może znacząco wpłynąć na naszą przyszłość. Zróbmy plan wspólnego zaangażowania się w inicjatywy społeczne. Podoba mi się to. Jest tak wiele, co możemy zrobić, aby wnieść pozytywny wkład w nasze społeczeństwo. Oto, aby aktywnie uczestniczyć w naszej społeczności i robić różnicę. Lekcja 24. Relaksujące wypady. Plaże i szansa na relaks w luksusowych kurortach brzmią atrakcyjnie. Zdecydowanie. Pomysł wylegiwania się nad oceanem przy orzeźwiającym napoju jest tak kuszący. Zgadzam się. To idealny sposób na odpoczynek i ucieczkę od codziennego stresu. Tak, i powinniśmy rozważyć wizytę w miejscu, które oferuje zarówno relaks, jak i przygodę. To świetny punkt. Odkrywanie lokalnej kultury może znacznie poprawić nasze wrażenia z podróży. Dokładnie. Upewnijmy się, że do naszych planów uwzględnimy niektóre zajęcia, takie jak nurkowanie z rurką lub wędrówki. Nie mogę się doczekać, aby znaleźć piękne plaże i luksusowe zakwaterowanie na nasz wypad. Ja też nie. Planowanie tej podróży będzie wspaniałym doświadczeniem. Oto fantastyczne wakacje pełne relaksu i eksploracji. Lekcja 25. Odkrycie uniwersytetu. Na jednym końcu uniwersytetu, ukryty wśród kilku budynków, znajduje się staw. To brzmi cudownie. Staw może być tak spokojnym miejscem do relaksu i refleksji. Absolutnie. To świetne miejsce dla uczniów do odpoczynku między zajęciami. Wyobrażam sobie, że jest otoczony drzewami, tworząc spokojną atmosferę. Tak, naturalne piękno zwiększa wrażenia kampusu i poprawia naukę. Chciałbym poświęcić trochę czasu, aby usiąść przy stawie i cieszyć się spokojem. To brzmi jak wspaniały pomysł. Ważne jest, aby robić przerwy i ładować się. Planujmy wkrótce razem odwiedzić staw. Chciałbym zobaczyć to z pierwszej ręki.
Nie mogę się doczekać tego. Oto znalezienie ukrytych klejnotów w kampusie. Lekcja 26. Komfort w domu. I bardziej wygodne. To prawda, ale wrażenia z dużego ekranu są tego warte. Absolutnie. Oglądanie filmów na dużym ekranie z doskonałym dźwiękiem to zawsze gratka. Tak, wciągające wrażenia naprawdę zwiększają przyjemność z filmu. Całkowicie się zgadzam. Jest coś wyjątkowego w atmosferze kina. Dokładnie. Ale wygodna konfiguracja w domu pozwala nam cieszyć się naszymi ulubionymi filmami w dowolnym momencie. Tak, i możemy stworzyć przytulne środowisko z przekąskami i kocami. To najlepsza część. Zaplanujmy wkrótce wieczór filmowy, łącząc oba doświadczenia. Jestem w środku. Możemy wybrać mieszankę klasyki i nowych wydawnictw, którymi będziemy się razem cieszyć. Oto świetne filmy i przytulne wieczory, czy to w domu, czy w teatrze. Lekcja 27. Profesjonalny wygląd. To dobry początek. Co powiesz na twój występ na spotkaniu? Planuję ubierać się profesjonalnie i pielęgnować, aby zrobić pozytywne wrażenie. To ważne. Wygląd na dopracowany może znacznie zwiększyć twoją pewność siebie. Absolutnie. Chcę przekazać profesjonalizm i gotowość. Tak, a także okazuje szacunek dla ludzi, z którymi będziesz się spotykać. Całkowicie się zgadzam. Pierwsze wrażenia mogą nadać ton całego spotkania. Upewnijmy się, że oboje wyglądamy najlepiej, aby dobrze się reprezentować. Jestem podekscytowany. Przebieranie się może sprawić, że poczujemy się bardziej wzmocnieni i gotowi do błyszczenia. Oto, aby zrobić wspaniałe wrażenie i osiągnąć nasze cele. Lekcja 28. Techniki relaksacyjne. Absolutnie. Zapalenie świecy zapachowej lawendą przed snem pomaga mi się zrelaksować. To brzmi zachwycająco. Lawenda znana jest ze swoich właściwości uspokajających. Tak, kojący zapach tworzy relaksującą atmosferę, która przygotowuje mnie do snu. Całkowicie się zgadzam. Aromaterapia może być tak wspaniałym narzędziem do relaksu. Dokładnie. Myślę, że ważne jest stworzenie spokojnej rutyny przed snem. Tak, i pomaga sygnalizować naszym ciałom, że nadszedł czas, aby się skończyć. Zbadajmy więcej technik relaksacyjnych, które można włączyć do naszych procedur. Podoba mi się to. Znalezienie sposobów na odstresowanie jest niezbędne dla naszego dobrego samopoczucia. Oto stworzenie uspokajającego środowiska dla lepszego snu i relaksu. Lekcja 29. Spokojne przygody. Zachowanie spokoju przez całą podróż jest kluczowe. Pomaga cieszyć się przygodą. Dokładnie. Pamiętaj, że to przygoda z jakiegoś powodu, pełna nieoczekiwanych chwil. Tak, przyjęcie niepewności może prowadzić do najlepszych wspomnień. Całkowicie się zgadzam. Zrelaksowanie się pozwala nam być otwartym na nowe doświadczenia. Skoncentrujmy się na cieszeniu się każdym krokiem naszej podróży, bez względu na to, co się stanie. To świetny sposób myślenia. Chodzi o podróż, nie tylko o cel podróży. Absolutnie. Oto, aby jak najlepiej wykorzystać każdą napotkaną chwilę. Tak, stwórzmy trwałe wspomnienia i cieszmy się naszą wspólną przygodą. Jestem podekscytowany. Oto nasza nadchodząca podróż. Lekcja 30. Pierwsi Australijczycy. Czy kiedykolwiek myślałeś o bogatej historii pierwszych ludzi, którzy mieszkali w Australii? Tak,
Fascynujące jest poznanie ludności aborygenów i mieszkańców wysp Cieśniny Torresa oraz ich głębokiego związku z ziemią. Absolutnie, ich kultura i tradycje są niezwykle różnorodne i istnieją od tysięcy lat. To niezwykłe, jak zachowują swoje dziedzictwo, dostosowując się do współczesnych zmian w społeczeństwie. Rzeczywiście, ich znajomość środowiska i zrównoważonych praktyk jest czymś, z czego wszyscy możemy się nauczyć. Tak, a uznanie ich wkładu jest niezbędne dla wspierania zrozumienia i szacunku w naszych społecznościach. Naprawdę podkreśla znaczenie zachowania tożsamości kulturowej i promowania inkluzywności. Absolutnie. Te historie są niezbędne dla tożsamości Australii i powinny być szeroko celebrowane i udostępniane. Ostatecznie zrozumienie przeszłości pomaga nam budować bardziej integracyjną przyszłość dla wszystkich. Lekcja 31. Rewolucja przemysłowa w krajach rozwijających się. Wiesz, rewolucja przemysłowa ma potencjał również w krajach trzeciego świata. To fascynujący pomysł. Może znacznie poprawić warunki życia wielu ludzi. Absolutnie, dzięki odpowiednim zasobom i inwestycjom możemy wspierać innowacje i tworzyć miejsca pracy. Tak, ważne jest, aby gospodarki rozwijające się przyjęły technologię i edukację, aby napędzać postęp. Ponadto może umożliwić społecznościom przerwanie cyklu ubóstwa i zbudowanie zrównoważonej przyszłości. Dokładnie, a wspieranie przedsiębiorczości może prowadzić do lokalnych rozwiązań, które odpowiadają konkretnym wyzwaniom. Chodzi o tworzenie możliwości rozwoju, które podnoszą całe społeczności. Ostatecznie zasady rewolucji przemysłowej mogą służyć jako plan pozytywnych zmian na całym świecie. Tak, i powinniśmy wspierać inicjatywy mające na celu kształcenie i wzmocnienie pozycji następnego pokolenia. Lekcja 32. Plany wieczorne. Myślałem, że możemy się spotkać około 18:00. Czy to działa dla ciebie? To brzmi idealnie dla mnie. Uwielbiam wieczorne wycieczki. Do którego sklepu idziemy? Zastanawiałem się nad nowym sklepem spożywczym, który właśnie otworzył się w centrum miasta. Słyszałeś o tym? Tak, widziałem kilka reklam i słyszałem, że mają fantastyczny wybór produktów ekologicznych. Dokładnie. Pomyślałem, że będzie to świetne miejsce do wspólnego odkrywania podczas zbierania świeżych składników. Nie mogę się doczekać. Zawsze fajnie jest odkrywać nowe miejsca, zwłaszcza jeśli chodzi o zakupy żywności. Dodatkowo możemy zjeść obiad po zakupach. W pobliżu znajduje się też kilka świetnych restauracji. To brzmi jak wspaniały plan. Nie mogę się doczekać wypróbowania tego nowego włoskiego miejsca. Och, słyszałem niesamowite rzeczy o ich makaronie. Mam nadzieję, że mają miejsce na świeżym powietrzu, aby zapewnić miły wieczorny klimat. Lekcja 33. Zrównoważone życie. Myślę, że jedną z największych zalet tego podejścia jest to, że jest ono tańsze i zużywa mniej ziemi w porównaniu z tradycyjnymi metodami. To prawda i przemawia do osób, które nie chcą inwestować dużo pieniędzy w utrzymanie dużych nieruchomości. Dokładnie, wielu szuka tańszych opcji mieszkaniowych, które nadal oferują komfort i styl. I to fascynujące, jak zrównoważone praktyki życia stają się coraz bardziej popularne na obszarach miejskich. Tak, wraz z pojawieniem się małych domów i przyjaznych dla środowiska projektów, wiele osób przyjmuje prostszy styl życia. Naprawdę zachęca do kreatywności w tym, jak wykorzystujemy przestrzeń i zasoby, prawda? Absolutnie.
Ludzie znajdują innowacyjne sposoby, aby zmaksymalizować swoje obszary mieszkalne przy jednoczesnym minimalizowaniu ich śladu. Ostatecznie zmiana ta przynosi korzyści nie tylko jednostkom, ale także pozytywnie wpływa na środowisko. Tak, ekscytujące jest myślenie o tym, jak te trendy będą kształtować nasze społeczności w przyszłości. Lekcja 34. Networking na konferencjach. Cześć. Ty też przyjechałeś na konferencję? Tak, jestem. Jestem naprawdę podekscytowany, że mogę uczyć się od prelegentów i nawiązać kontakt z innymi To uczestnikami. fantastyczne. Zawsze można tak wiele zyskać, łącząc się z innymi, którzy mają podobne zainteresowania. Absolutnie wierzę, że te możliwości mogą prowadzić do współpracy i nowych pomysłów, o których mogliśmy nie myśleć sami. Dokładnie. I kto wie, jakie partnerstwa mogą wyłonić się z prostej rozmowy. Dobrze, to niesamowite, jak jedno połączenie może otworzyć drzwi do niezliczonych możliwości w naszym życiu zawodowym. Ponadto różnorodność perspektyw, z którymi się spotykamy, może naprawdę wzbogacić nasze zrozumienie tej dziedziny. Tak, i myślę, że pomaga nam to również rozwijać się, kwestionując nasze istniejące punkty widzenia i inspirując nas do innego myślenia. Ostatecznie te doświadczenia są nieocenione i mogą kształtować naszą karierę w nieoczekiwany sposób.